tym odcinku przeprowadzimy wywiad z obywatelem Wietnamu. Odwiedzimy najbardziej surowe i strzeżone więzienie Hoa Lo oraz znaną ulicę pociągową. Do filmu dołączone są polskie napisy, które są dostępne po włączeniu. Ja niestety zgubiłem czapkę, więc potrzebuję kupić, obiecałem ją, że Paulina ją dostanie, więc potrzebuję teraz kupić dwie. Zastanawiam się nad tym słomianym kapeluszem. Może będziemy tak przez całą Azję jeździć. Jesteśmy teraz w więzieniu, które zostało założone podczas wojny indochińskiej. Było używane przez Francuzów do trzymania więźniów. Później było używane przez północny Wietnam. Przetrzymywali tutaj swoich amerykańskich więźniów podczas wojny wietnamskiej. I w trakcie tej wojny to więzienie nazywało się wtedy Hanoi Hilton. Więzienie nazywa się Hoa Lo i po operacji Homecoming, gdzie Amerykanie przegrali wojnę, wrócili do domu, to tutaj byli przetrzymywani też więźniowie z południowego Wietnamu. Caladeli cesarskiej to tam był tylko angielski i wietnamski, a teraz w więzieniu, które zostało zrobione przez Francuzów w 1896 roku jest też francuski. Niech się uczą, co robili. Tutaj mamy plan tego więzienia. Było ogromne. 12 000 m², 13 000 m². Żona wie lepiej. Tada, bezpiecznie tutaj było? Dałoby radę się stąd wydostać? Chyba plastik. Bardzo dużo tych więźniów umierało, bo dostawali stare jedzenie, między innymi bardzo dużo starego ryżu, który był mocno przeterminowany i było w nim mnóstwo robali, także umierali na ataki serca, bo po prostu to było za stare, nie wytrzymywały ich organizmy tego wszystkiego. Tak, tutaj co widzicie, to jest toaleta, z której więźniowie korzystali. Mieli w zasadzie dwie toalety na jedną celę. Zobaczcie, gdzie teraz jesteśmy. Tak byli przytrzymywani. Te toalety znajdowały się dokładnie tak, jak widać. Oni musieli się załatwiać na widoku, czyli cała sala tutaj była tych więźniów, a oni były tylko dwie te dziury. Pod spodem były takie kubły. Te fekalia, które leciały do tych kubów, niestety nie były oczyszczane regularnie, a nawet praktycznie wcale, więc to też był sposób kary, tortur w pewnym sensie, gdzie oni musieli się załatwiać naprzeciwko wszystkich, ale ci ludzie, którzy tutaj są, w sensie polityczni więźniowie, którzy tutaj mieszkali, oni zapakowywali sobie dokumenty, które później przytrzymywali do celów rewolucjonistycznych, czyli w zasadzie to była ich taka kryjówka w miejscu, w zasadzie, gdzie mało można było cokolwiek ukryć. Teraz znajdujemy się w lochach, gdzie byli przetrzymywani więźniowie za karę. To było piekło nad piekłami, ponieważ one były ciasne i ciemne. Nie było też powietrza tutaj za bardzo i musieli się załatwiać i jeść. Tutaj oczywiście mieli trzymanie na nogi. Może jak to masakrycznie musiało wyglądać. De facto całe więzienie jest poświęcone temu, jak to właśnie Francuzi gnębili Wietnamczyków. Nie ma później nic powiedziane, przynajmniej na razie, o Amerykanach, a tym bardziej nie ma nic powiedziane o północnym Wietnamie, który gnębił południowy Wietnam, więc... Jest trochę o historii w trakcie I i II wojny światowej, ale nic więcej tutaj tak naprawdę nie ma później, co się działo. Czyli tak naprawdę jak najbardziej nas gnębili, ale jak my innych, to nieważne. Wcześniej byliśmy w części męskiej, a tutaj jest część damska tego więzienia. Tutaj były kobiety przetrzymywane w bardzo kiepskich warunkach. Bardzo mało miejsca tutaj były też tutaj dzieci, kobiety z dziećmi. To nie było ani wody. Wszyscy więźniowie są tutaj nazywani patriotycznymi, bo byli komunistami. A Francuzi tutaj wsadzali tylko komunistów walczących za kraj, także tu jest wszystko patriotyczne, jest bardzo takie... Na Amerykanach nic nie ma, że tutaj byli przetrzymywani przez Wietnamczyków. Tak, ale jest takie to wszystko nadmuchane po prostu tą ilością tej patriotyczności i tego wszystkiego. A za Pauliną szubienica, która służyła właśnie do egzekucji. Boże, szubienica, gilotyna. Też to jest ciekawe, jak to jest przedstawione tak z ich strony, zupełnie innej perspektywy. Historię pisze ten, kto wygrywa wojnę. Jest napisane, że oni po prostu lepiej traktowali, w sensie Amerykanów, których tutaj przytrzymywali w trakcie wojny. Że pozwalali im pisać listy do rodzin, przygotowywać się na jakieś ważne święta i tak dalej. Nawet pokazują, jak szczęśliwa była rodzina tego porucznika, jak został zwolniony do domu. Czyli prawdę mówiąc, wszystko było spokojne. Nie, ci Amerykanie w tym więzieniu to mieli wypas. Kapcie, buty, ręczniki nawet dostali. I fajeczka. Nawet ich badali, żeby wszyscy zdrowi byli. Sprawdzali ich rany.
Oczywiście warto zaznaczyć, że Amerykanie nie byli święci, więc wiadomo, walili się wojnę, której faktycznie nie powinno ich tu być. No ale prawda jest taka, że tutaj taka delikatna propaganda pokazują, jak to super w zasadzie ich traktowali. No szczerze wątpię. Czy nasz były rząd powinien przyjechać i zobaczyć, co to jest tak naprawdę więzień polityczny. W Hanoi po ulicach to musicie iść poboczem, bo wszystko jest zagrodzone. I z jednej i z drugiej strony jest po prostu masa skuterów. Trzeba tu naprawdę uważać, bo gościu się na telefon gapił, kurde, i prawie mnie przyjechał motorem. Aż skoczyłem na Paulinę, kurde, i buta zdeptałem. Sorki. Jesteśmy teraz w Świątyni Literatury. Świątynia powstała w 1070 roku. Została ufundowana przez obecnego cesarza i miała służyć za uczelnię, w której mieli się kształcić przyszli urzędnicy wojskowi. Tu też jest smok, który ma tym razem nos jak piesek taki. Ale trzeba przyznać, że mają dużo lepsze zdobienia od Chińczyków. Bardzo ładne te dekoracje. O, zobaczcie jakie żółwie. Czy to są żółwie? Czy to są foki? Nie no, żółwie. Foka jak się masz. Czy każdy jest innym żółwiem? Tak. Ten jest tym smokożółwiem. Mają wyżłobienie na skorupie. Tamten to był żółwio smok, a to może są żółwie foki. Nie wyglądają. Zobaczcie jaką mają brzydką wodę też tutaj na dziedzińcu. Nikt tego basenu dawno chyba nie czyścił. W ogóle ciekawe czy tutaj się kąpali też. Po dobrej sesji mogliby skoczyć troszeczkę do baseniku. Chociaż schody są, więc nie wiem. Świątynia została zbudowana według zasad klasycznych chińskich, czyli wzdłuż osi są wybudowane dziedzińce, które są oddzielone takimi bramami, co może wam przypominać zakazane miasto, bo tam było dużo tych bram i tych przejść, dziedzińców. I one są wybudowane w osi jakiej? Północno-południowej. Te żółwie w ogóle, każdy ten żółw i ten cały stelaż był wybudowany przez inną osobę, przez najlepszych rzemieślników sztuki. I jeszcze co do tych stelaży z żółwiami, to właśnie na tych stelażach były wyryte imiona i nazwiska tych osób, które zdały te egzaminy. I było ich 116 takich tablic i przetrwało 82 do teraz. No co tam chłopaki? Co tam znaleźliście? Nic. Ta uczelnia funkcjonowała przez wiele wieków. Ogólnie studia trwały od 3 do 7 lat, a nauczano tutaj głównie polityki, historii, kultury, etyki i wielu innych, wszystko w duchu konfucjonizmu. Jedną z najważniejszych rzeczy tutaj były egzaminy, które były ekstremalnie trudne i na 7 wieków podczas tylu lat zdało je tylko 2313 uczniów, z czego w samym roku 1733 na prawie 3000 osób zdało tylko 8. Także ta ilość może wam wiele tutaj powiedzieć o statystykach zdawalności na tym uniwersytecie. Źle tak kształcili, czy było tak trudno? Podobno było tak trudno, bo egzaminy się zdawało przed samym cesarzem i trzeba było wchłonąć wszystkie pisma Konfucjusza i nie było tutaj miejsca na jakieś własne interpretacje czy wymysły i tak dalej. Trzeba było wszystko na tip-top, na pamięć. Od deski do deski. Wstrzykać. A podręczniki były po wietnamsku i po chińsku. Żółw, na którym stoi żuraw. To jest symbol tych studentów, którzy są gnębieni przez tą uczelnię. On mi tak trochę Konfucjusza przypomina. Prawdopodobnie to może być on. Pytałem jakiejś pani i tak, to był Konfucjusz. Jak w zasadzie ta świątynia była dziełem Konfucjusza, bo nauczała nauki konfucjonistyczne. Miałoby to sens, że on tam siedzi jako główny organizator tej imprezy. Ale bardzo fajny generalnie konfucjonizm jako nauka o zgłębianiu życia i siebie. Cesarz wybudował mu pomnik, więc w zasadzie czczą go jako mędrca. Trochę o historii kawy, na którą zmierzamy. Zaraz wam opowiemy. Paulina wybrała kawiarnię, idziemy do Kong Cafe. Miejmy nadzieję, że to będzie taka jedna z wietnamskich. Wietnamczycy w ogóle mają swoją tradycyjną kawę oraz kawę z jajkiem. To jest chyba ta tradycyjna. Chyba ma flagę wietnamską przy tym, więc pewnie tak. Coconut milk i jajko to wszystko to, co powoduje instant problem żołądkowy. Chodźmy do środka. Jakby byli żołnierzami praktycznie w wojnie wietnamskiej. Paulina zamówiła z lodem ice coffee. Jest zimno i była chora niedawno, więc nie fajnie. Ja zamówiłem tradycyjną wietnamską kawę z skondensowanym mlekiem i z mlekiem kokosa. Tylko, że to oryginalne, tylko rozbrojane w ogóle chyba. Ta bez głowicy, szafki. I co jest najważniejsze, jest toaleta w razie czego jakby nowe doznaki smakowe nam niestety nie przypasowały. Niestety się boję tutaj chodzić, kurczę, jest tak nisko zawsze. O, ale mają
cały imidż z wojny wietnamskiej. Hełmy wiszą na ścianach. No i kawiarnia wygląda naprawdę imponująco. Dobra, widzę, że mamy świetne księgi. Lenin. Dostałem nawet wojskowy kubek. No, klimatyczne są tutaj te kawiarnie. Bardzo dobra. To jest taka kawa wietnamska. Zobaczcie, dostałem wietnamską gwiazdę. Naprawdę smakuje jak kokos. Dziwna taka słodka kawa, trochę kwaśna. Nie wiem, przez typ kawy. No ale smaczna. Kawa w Wietnamie tak naprawdę nie pojawiła się jakoś bardzo, bardzo wcześnie, tak jak w Etiopii naprzeciwko 2000 lat temu. Później mówi się w Jemenie jako napój około XI wieku. Tylko tutaj sadzonki kawy pojawiły się około XIX wieku, w 1857, gdzie te sadzonki zostały przywiezione przez francuskich kolonizatorów. No i de facto wyróżniamy kilka rodzajów kaw w Wietnamie. Ja akurat piłem kawę Café Nauda. Była bardzo smaczna. No i dodają cukru do każdej kawy de facto. Więc jeżeli chcecie kawę bez cukru, musicie bezpośrednio o to poprosić. No i też musimy spróbować koniecznie kawy z jajkiem. To się nazywa Café Trung. Podobno to jest właśnie też taki wietnamski styl serwowania kawy, ale to już zrobimy bliżej ośrodka pewnie, żeby... Wiesz dlaczego używali jajka? Do blendowania? A wiesz dlaczego? Nie. Bo kiedyś mieli niedobór mleka i w ogóle w Wietnamie nie było mleka, a już była kawa i zaczęli właśnie używać jajka takiego zblendowanego, żeby Zminimalizować ten smak tak, Może zamiast mleka, w kawę. Kafę Dura, czyli kawę z mrożonym kokosem. Tutaj mamy lody mrożonego kokosa albo cały mrożony kokos. Ja Bardzo też tego dobre, spróbuję dla Was. Jest to interesujące, na pewno. Ten kokos jest taki wyczuwalny. Za całość zapłaciliśmy około 104 000 dongów. Bardzo mam duży problem z liczeniem tego, bo jesteśmy tutaj trzeci dzień de facto. No i tu jest licznik, że jedna złotówka to jest 6000 dongów. Więc trzeba dzielić przez 6000 albo 6, bo tu wszystko u nich jest w tysiącach. Na te warunki, jeżeli płacisz za kawę tyle, ile za obiad, no to myślę, że to jest No ale tutaj jedzenie jest dużo tańsze, no bo oni wytwarzają też sami. Więc, No ale kawę też sami wytwarzają, mają też własne zbiory, więc wietnamskie warunki bardzo sprzyjają rozwoju kawy i w ogóle tych sadzonek, więc dlatego cały kraj jest też ogarnięty ziarnami kawy oraz ryżem. No i kolejna kulinarna przygoda w Wietnamie, czyli smażony ryż z owocami morza i tradycyjne smażone spring rollsy z mięsem i z warzywami. Spróbujmy, pierwszy kęs. No. No, co za recenzja, no. Aprób. 23 stycznia. Zobaczcie, w Hanoi 12 stopni, aż się wilgoć zbiera na oknach. Zapowiada się zimny dzień. Zaczynamy dzień od spotkania z kolegą Anem, który zabrał nas do bardzo znanej knajpy serwującej danie buncha, czyli grillowana wieprzowina z makaronem. To właśnie w to miejsce został zaprowadzony Barack Obama podczas swojej wizyty w Wietnamie w 2016 roku. Przyszło nasze jedzenie, są jakieś rice noodles. Combo Obama możecie kupić to za 1200 dongów. Jak Ci smakowało jedzonko? Bardzo dobre, naprawdę. Jedno z pyszniejszych. Super No. jest. Kolega nas zabrał w niesamowite miejsce. Thank you, Ann. Mamy bardzo dobrą kawę. Z jajkiem. Właściwie to z żółtkiem jajka. Jest bardzo gęsta, bo jest totalnie taka przemielona, ale jest super. So we noticed that there is a lot of traffic here. So usually car have like a priority because when we try to That cross is the not- road sometimes yeah. it's so difficult. It needs to be the priority for the people, right? But yeah, that's something need to be improved. We have heard that the zebra is just a decoration. If you are not the people who drive a car, so be careful with that. Yeah. let the car ride, and then Yeah, it was pretty That's really surprising when we came here. Basically, if you can drive a car here, you can drive everywhere. yeah. The architecture here is pretty interesting because you have like a lot of European buildings, like this one, for example, like the small one, Yes. and also Yeah, exactly. For example, but normally in Hanoi, the architecture is from the French. At that time, the French they built a lot of buildings here. In Ho Chi Minh City, they are influenced by the American because we are invited by two countries, not three. The first is China,
for 1,000 years. So that's why you see the culture and a lot of things that we the same. That in Vietnam and China, and then that is the French in the northern, and then the American in the southern. Then when we get the independent in the north, so at the time the Americans still in the south. Then we had a big war and something like that, and then finally in the 1975, so the country unite. So that now you see that the melody of the French here in Hanoi. And you will see American way in Ho Chi Minh City. Oh. Then a lot of people from the north come to the south, and in other direction. It's kind of the culture city. Ho Chi Minh is for economy. Does it mean anything? Like, because we've seen a lot of turtles here. Yeah. One we have another story. Is kind of a story when the king of the Vietnam at that time, he kind of to fight a sword to fight with the other enemy, and then that's a big turtle that had the very good and very the sword by the god. See, so the turtle from the water, so he come up and with the sword and give that to the king, and the king used that to fight the enemy. So, Because even in the Temple of Literature, there was like stones on turtles. but that is like, with a different meaning. That Okay. is the kind of the people who study very well, and that is the way when there's a lot of people who are students before the exam, they want to come there and to pray for the good exam. Kind of pray for the luck. They say, okay, we study very hard, right? But that's something with the luck. We have this thing in Poland that if you don't want to study, you can just sleep on a book, and the knowledge will just automatically come into your head. In the past, I have heard that Ho Chi Minh have good leadership here, but it was really tough. Do people think that he was a hero of the nation, or Yeah, it's like you know in China, there's a lot of pictures of Mao Zedong. Mao Zedong. Yes, that's the same in here with the Ho Chi Minh. He's a hero and the symbol of the country, like Mao Zedong. What is the average earnings here? Like 10 to 12 million dong. million dong or 15, depend on the work. But So that's normal thing. So that means what you earn, we pay for everything you live. The living cost for the renting an apartment, right? Yeah. Yes, for two people you get around 20 to 30, then you pay all of that. So basically you cannot to buy a house. I come from another province, so I leave the family to go here to study, right? But the people who live in Hanoi, they will continue to live with the family, maybe until they have married, or even after that they still to live with their family. But as I mentioned, a very important thing that is in the culture of the country in Asia, like in Vietnam or in China, there is a connection and help from the family. Is more important. And you can see that this is very close to the Tết holiday. So there's a lot of people who come to the street to buy for the Tết. Actually, not buy for themselves, but for the company and for job, for the partners. No family, not now. Maybe for the family, maybe some days before the Tết. But now it's for work. It is a time to get back the money from lending other people, from the company from the personal. So is there like a bigger party on the Tet holiday? Normally it's the trans time for the family. Okay. Maybe the people who live in the same hometown, and at that time they will come back together to hometown. Then maybe you have some party with friends. And do you have any traditional like dishes for that time? Yes, bánh chưng, and that's the most traditional dishes for that holiday. I have heard that the old families, like the grandmothers, other stuff, serving dishes with dogs. We never use eat dog in that holiday. When you feel unlucky, so we eat dog. If you're unlucky, something happened to you in life, something like that. Not the kind of your friend or maybe the death of your friend or your family, something like just kind of, okay, I get accident, something like that. So I want to eat dog to get the luck come to me. Or that's the end of the month, the last day
of the month of Chinese calendar. That's why the people eat. But never in history we eat dog in Tet holiday. Normally it will be the pork and the whole chicken, like the turkey chicken, right? We don't use the turkey, but we use the Vietnamese chicken. One of the traditional thing is that in the beginnings days of the new year, the first day, you need to go to the house of your family. You need to go there to visit them in their house. What do you do over there? You're drinking or something like Just that? just visit. You can drink, depend on you. You can have party in that, depend on you. But Okay. you need to get in there. So, and that is one of the way to show the relationship between the people when they come to other. You visit to your teacher when you was in high school. You come back to your teachers, how to visit them. On that? Yeah. So you have a lot of sons. For example, I live in Hanoi, right? So my students come from around the countries. So they cannot to make a visit on me on Tet. Yeah. It's quite far. It's kind of, we go to my teachers when I was in high school, when I'm in there. In Vietnam, we make a very good connection between people. So people like the teachers here. Yeah, teacher and doctor, the two of the very good reputation job in Vietnam. Yeah, so basically, if you want to go to university here, Yeah, exactly. you have to have a pretty high level of English. For example, in my university, 100% of the student can speak English very well. And do you learn another language as well? Chinese and Japanese is the most popular. Not me. I am trying to learn about Chinese, but at that time I cannot spend the time for that. Have you ever seen this car? That is the electric car. The only one electric car manufactured in Vietnam. That's the Vietnamese company. So one of the traditional thing in Vietnam, you lend me 2 million dong. So I need to pay for that before the Tet come. Because if you let the money pay back for you before the new year, that will be unlucky for you. And you have to eat the dog. Squid is something that you don't eat when you want lucky. So you will not eat that. Only eat squid in the end of the month. Duck is unlucky if you eat that in the beginning of the month. Do you have any religions here? We pray for our relative, our family So who passed away. ancestors? Yeah. Only thing we have the thing. It's the same way that you see with other religion, but that is not for any god and anyone. Only for the people who pass away. You kind of pray for them in the first day and in the 15th day of the month. What's the name of the year it's going to be right now? Giáp Thìn, I think, and Thìn means dragon. The dragon is the good animal for people. People tend to waiting for this year to have the baby, something like that. Okay. Oh, really? So it's going to be plenty Vietnamese people right now. When I was born, it's the year of the pig, 1995, yes. Oh, it's the same as us. Yeah, so the pig means that you have the easy to live with a good life and don't need to do many things to have a good life, something like that. Po spotkaniu odpoczęliśmy trochę w hostelu i wieczorem poszliśmy na ulicę pociągową. A zobaczcie, jakie to jest przereklamowane. Możecie tylko pójść, jeżeli pójdziecie z kimś. Policja tutaj pilnuje, oni tutaj niby was mówią, że nie możecie przejść, bo zamykane jest to mega turystyczne miejsce. Mega turystycznie w ogóle to wszystko wygląda. No poszli sami. Ja myślę, że też by sobie poszli sami, bo ten gościu to tam, wiesz, ma to w dupie. Jakiś dramat w ogóle. Bo tu przyjdziecie wcześniej, albo cwaniaczki sobie zrobią, że nie można niby przejść, pilnują swoich biznesów. Wiesz, jakbyśmy poszli, to byśmy go zgubili już. No wczoraj tutaj weszliśmy bez żadnego problemu. W ogóle wpuścili nas i tyle. Byliśmy trochę wcześniej, więc turbo polecam być wcześniej. Tak, a dzisiaj to po prostu masakra. O ile nie przyjdzie ktoś z danej kawiarni i cię nie wprowadzi do środka, do swojej kawiarni, no to nie możesz sobie wejść i sobie wybrać, gdzie chcesz wypić kawę. Turbo i oglądać minus. pociągi. Tylko wszyscy na ciebie krzyczą, pan policjant stoi, gwizdże. Tak, jakiś i tam ogólnie- pachoł, kurde, nawet nie był policjant. Policjanci to są, wiesz, ładnie ubrania, on to jakiś taki pachoł Nie wiem, w postawiony, każdym żeby razie biznesu pilnować. Jest kiepsko, taki no trochę skam, no ale zobaczymy. No tu jest droga akurat, gdzie nas zaprowadził i jest no brzydko naprzeciwko. Może nam się Tak, uda sami gdzieś Hindusi, przesiąść. słuchajcie, zobaczcie jaki mamy widok, masakra. Bardzo chętnie byśmy się przesiedli. Wstyd, Hanoi, wstyd. Nie sądziłem, że jesteś takim miejscem. Znaczy to podobno ma kwestię bezpieczeństwa, no ale przychodzisz tutaj i możesz sobie wstać i iść i nikt ci nic nie zrobi, no bo co mają ci zrobić, więc no to nie ma sensu. Są ci ludzie na torach, sobie robią zdjęcie. I o, kwestia bezpieczeństwa.
Pani sprzedaje sobie tutaj. A za mną Hindus śpiewa, kurde, dodaje Celine Dion. Szybko spieprzyliśmy stamtąd, generalnie nikt nam nie będzie mówił, gdzie mamy siedzieć albo gdzie nie siedzieć. Zobaczcie, ile fajnych osób, lepsza muzyka, lepszy vibik. Patrzcie, jakie mamy piękne miejsce z tyłu. Za nami różowa ściana. Co to jest? Krata więzienna z metalu. Tak. A przed nami pani, która sprzedaje coś w kapeluszu. No i tak to jest u nich cały czas. No ale tutaj to jest chociaż ładny widok, no mamy lampki przed sobą, a nie jakąś zamkniętą pięknie jest. budę, no. O, dziewczynka do nas przyszła. Tak, i sterczy nami. O, i nam tutaj serwuje. Będzie nam Co wybierać. byś się napiła? No, już nam ukradła. Teraz to ma sens, bo tak to wcześniej to nie miało sensu. Nikt nie będzie nam mówił, co mamy robić. Jak mamy żyć. No chyba, że żona albo mąż. Bardziej żona. Teraz mamy pyszną herbatkę, jest fajnie. Jest taka herbata O, mocno. mocna, taka imbirowa, ja takie lubię. Ja bardziej mam dzisiaj pierwszy raz zatrucie pokarmowe, takie miałem przynajmniej. Lekki poszły w ruch, ale może nie będzie takiej tragedii. Co powiesz widzom jeszcze? Że rozlałeś swoją herbatkę. Taki, Nic że nie widać, ludzie- mówią, że jedzie, a nie jedzie. Jedzie, tam widać. Mówili, że to jest blisko i że jest duże, ale nie wiedziałam, że aż tak. Trochę się centymetr za daleko już po tobie. Ile ludzi przyszło obejrzeć tylko pociąg. W pewnym sensie nie dziwię, że oni patrzą na to, żeby było dużo mniej ludzi, bo tutaj naprawdę mogłoby być niebezpiecznie. Trochę przesadzają w tym. Pociąg zobaczony, można wracać. Problemem w Wietnamie jest to, że czasami jak zamawiacie herbatę, to ona przychodzi zimna, ale to jest ze względu na ich klimat. Jednakże jest 8 stopni i dała nam babka zimną herbatę, a jeszcze chciała tam lodów pakować, więc nie tak. Siedzimy właśnie, czekamy na bus. Prawie miesiąc podróży już. Jeszcze tydzień. Jedziemy do Halong Bay. Siedzimy osobno. Masakra. Nie mam miejsca na nogi. W ogóle.